Cześć! W tym filmie zobaczycie szczegółową instrukcję montażu urządzenia do grawerowania i cięcia o nazwie Ortur LaserMaster 2. Pokażę też parę możliwości tej maszyny. Zapraszam do oglądania. Obszar, na którym może być obrabiany materiał, to aż 400 na 430 mm. Na kanale prezentowałem już maszynkę do grawerowania, ale tam obszar roboczy wynosił tylko 38 na 38 mm. Różnica jest ogromna. Urządzenie jest bardzo dobrze zabezpieczone na czas przesyłki. Oprócz podstawowej maszyny zamówiłem też przystawkę, która umożliwia grawerowanie na obiektach cylindrycznych. Montaż oraz jej użycie pokażę w odrębnym filmie. Zawartość opakowania. Części jest sporo, można się przerazić, ale jak przekonacie się później, na złożenie całej maszyny i jej uruchomienie wystarczy około pół godziny czasu. Głowice laserowe zamówiłem dwie, jedną o większej mocy 20 W, która nadaje się bardziej do szybkiego grawerowania i cięcia, oraz o mniejszej mocy 7 W, która jest lepsza przy grawerowaniu obrazów. Jest bardziej precyzyjna. Z pomocą tej mniejszej można grawerować nawet na kartce papieru i tej kartki nie przepalić. Przystępujemy do montażu. Bierzemy jeden profil z dwóch dłuższych, dwie śruby oraz dwa narożniki. Umieszczamy narożniki w rowku. Narożnik wkładamy w rowek od strony wewnętrznej, to znaczy od tej strony, gdzie będzie gwint śruby, a śrubę prawidłowo można zamontować tylko w jednej pozycji. Łebek śruby musi się schować w profilu. Mocujemy dwa krótsze kawałki profilu aluminiowego i skręcamy za pomocą śrub. Zanim zamontujemy ostatni dłuższy kawałek profilu, należy umieścić po dwie nakrętki kwadratowe w krótszych profilach po zewnętrznej stronie. Nakrętki mają specjalny kształt, można je włożyć tylko w jeden sposób.
Sprawdzamy, czy rama jest dobrze złożona. Jeżeli tak, to dokręcamy 8 śrub w łącznikach narożnych, co dodatkowo stabilizuje ramę. Montujemy wózek na ramię. Jest to zespół osi X. Montujemy dwie nóżki i z ich pomocą zabezpieczamy po jednym końcu paska zębatego. Przeprowadzamy oba paski zębate przez rolki wózka.
Obracamy ramę o 180 stopni. Po prawej montujemy nóżkę, a po lewej wyłącznik krańcowy. Zanim dokręcimy śrubę z podkładką do końca, lekko naciągamy pasek zębaty. Z lewej strony do górnego rowka profilu wkładamy kwadratową nakrętkę. Do niej za pomocą śruby będzie przykręcony wyłącznik krańcowy oraz zamocowany pasek zębaty. I tu też, tak jak z prawej, zanim dokręcimy śrubę, lekko naciągamy pasek. Za pomocą dwóch śrub M5x10 mocujemy sterownik. Za pomocą 4 śrub M3x8 przykręcamy silnik osi X, czyli do wózka. Zwracamy uwagę, aby złącze było u góry. Przyszła kolej na montaż lasera. Spośród tych dwóch zamontujemy ten większy, 20W.
Najpierw przykręcamy go do podstawy. Z pomocą tej śruby będziemy blokować położenie lasera na odpowiedniej wysokości, czyli będziemy regulować ogniskową tego lasera. Jest ona stała i wynosi 30 mm. Podłączamy wszystkie przewody zgodnie z załączoną instrukcją. Przewody do sterownika przyłączone. Dodatkowo zabezpieczamy je opaską. Podłączamy przewody do napędu osi Y.
zabezpieczamy opaskami zaciskowymi. Miejsca do zamocowania opasek są odpowiednio oznaczone. I został nam jeszcze moduł lasera. Przyłączamy zasilanie. Podłączamy przewód USB. Jedna strona końcówka jak do drukarki do sterownika, a drugi koniec do komputera. Na tym etapie dobrze jest zabezpieczyć już podłoże, gdyż możemy załączyć przypadkowo laser i wypali nam na przykład stół. Należy teraz pobrać odpowiednie sterowniki i oprogramowanie. Wszelkie informacje znajdują się na stronie producenta. Aby włączyć zasilanie, należy nacisnąć przycisk przez około pół sekundy. Po włączeniu głowica ustawi się w punkcie startowym. Instalację sterowników, oprogramowania i konfigurację lasera do grawerowania i cięcia pokażę w odrębnym filmie. Laser możemy obsługiwać za pomocą bezpłatnego programu Laser GRBL lub za pomocą płatnego programu Laser Burn. Zanim go kupimy, możemy wypróbować przez 30 dni wersję próbną. I na koniec parę przykładów grawerowania i cięcia. A możliwości tego lasera są przeogromne. Można grawerować na prawie wszystkich materiałach, od papieru po metal. Można też ciąć, ale ustawienia i wszystkie pozostałe parametry zaprezentuję w odrębnym filmie, tak jak powiedziałem wcześniej. Na razie pierwsze próby. Tu wyświetlany jest orientacyjny czas grawerowania. Wszystkie te prace, które tutaj za chwilę zobaczycie, wykonywałem eksperymentalnie, z jakimiś tam ustawieniami, na próbę. To jest grawerowanie na drewnie. Widać tu, że grawerowanie było ustawione ze zbyt dużą mocą. A to wynik cięcia sklejki o grubości 3 mm.
Grawerowanie na płytce ceramicznej. Tu przykład, gdy ustawienia były za niskie. Choć widać, że to głowa psa. A teraz już naprawdę na koniec grawerowanie wektorowe na tekturze. Obraz nie jest przyspieszony. Tak porusza się laser w rzeczywistości. Link do strony producenta oraz do sklepu, gdzie możecie go kupić, znajdziecie w opisie pod filmem. Więcej o tym urządzeniu, więcej szczegółów, konfiguracji i przykładów w kolejnych filmach. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!